Witajcie Cześć. po przerwie, po świętach. Czekaliśmy na zmartwychwstanie Bitcoina. Czekaliśmy, aż przebije 30 000, żeby zrobić kolejny odcinek. Także Znaczy udało się. to Bitcoin czekał na piątek, nie? Tak. Ale nie, bo zaczął znowu spadać. Nie? Czekaj, już mamy poniżej prawie, no tak całuje się z 30 000 od góry. Także Ciągle spada. witajcie serdecznie. Witamy po świętach. Zmartwychwstanie Bitcoina świętujemy. Słuchajcie, Bitcoin podejrzewam, że miłe święta zrobił większości z was. I pytanie na początek, czy wymieniliście już wszystkie swoje etery na Bitcoiny? No właśnie, bo to jest taka troszeczkę, wiesz, niby pozytywnie, że cena Bitcoina wzrosła, ale taka właśnie łyżka dziegciu w tym, że Ethereum też poszło do góry znacząco, więc to jest taka... Idealny moment, żeby wymienić etery na Bitcoiny. To jest właśnie najgorsze w tym wszystkim, że od razu wszystkie shitcoiny idą do góry też i Jezu, znowu. No i zaraz będzie znowu ale milion ekspertów od NFT i w ogóle. Dolar teraz wszyscy eksperci od kuleje. NFT, teraz są już ekspertami od AI, także chyba nie wrócą już tak szybko. Nie sądzę. Dobrze, to teraz będą robić AI NFT. Zresztą tak. Już pewnie jest zalew tego. Etery na USDT. No nie, myślałem na Bitcoiny, no bo tam jakieś plotki są, że ten... No, a propos USDT, to dzisiaj będziemy mówili o nowym stablecoinie, który się nazywa FUSD, ale to jeszcze nie teraz, także dojdziemy do tego. Tak, nowy, czyli to można by powiedzieć algorytmiczny stablecoin oparty o Ciarek przechodzą. Algorytmiczny. No w cudzysłowie algorytmiczny, bo nie do końca jest algorytmiczny, ale dojdziemy do tego tematu. W każdym razie w Polsce wszyscy już zdążyli założyć pompy. My zaczęliśmy pompę na Bitcoinie. I także słuchajcie. Lechu, ale z ciebie bambik. Nie masz bitcoinów. Nie, żartuję. Moje dzieci ciągle chodzą i powtarzają ten dowcip. No więc co, mamy dominacja spada, tutaj mówicie, no to nie ma, spokojnie, jak na wojnie. W ogóle do najbliższego halvingu został jeszcze rok, także na spokojnie, jeszcze tak z 6 miesięcy takiej akumulacji nas czeka, później jakaś taka pompka przedhalvingowa, po halvingu ma korekta po to, żeby się ustabilizowało i później pewnie rajd przez kolejny rok, jak nie 2. No i plus hiperbitcoinizacja, prawda, potencjalnie, bo to wszystko tak się powoli składa, tak w Stanach Zjednoczonych się nakładają kolejne kryzysy i problemy społeczne, polityczne, infrastrukturalne, już nie mówiąc o problemach wojskowych, budżetowych. No, ciekawe, w jakim kierunku to wszystko zmierza. No słuchaj, dobra informacja z polskiego rynku, różnie może to być postrzegane, ale okazuje się, że polski projekt blockchainowy iVoting uzyskał swojego pierwszego klienta. Może nie, przepraszam, klientów już pewnie mieli wielu, ale teraz wyszło na jaw, że ciasteczko, czyli w sensie cookies, zainwestował chyba z 1 200 000 w nowy projekt blockchain, znaczy nowy, on jest rozwijany od 5 lat w sumie, tak? Ale widać, on chce tam zrobić głosowanie na blockchainie, jakoś chyba regionalne głosowania mają być na tym oparte. W każdym razie dostał pieniądze od rządu i za te pieniądze od rządu teraz kupuje sobie licencję na węzeł iVoting i będą robić głosowania na blockchainie. Więc no to chyba można powiedzieć, że sukces projektu blockchainowego w Polsce. No. Nie sądzisz? Zobaczymy, jak będą głosowania wyglądać. Wiesz, że ktoś się No zobaczymy, bo ja tutaj może wypowiedź samego Cookiesa na ten temat. Może zobaczymy.
ta kasa pójdzie, tak jak to ująłem, pójdzie na przede wszystkim na chyba w 1/3, 1/4 na platformę blockchain do głosowania, do głosowań, która to platforma będzie używana, będzie mogła być używana, udostępniana darmowo wszelkim organizacjom społecznym, które jeszcze inaczej, jeżeli na przykład pan Trzaskowski i Dulkiewicz czy pani Dulkiewicz będą chcieli przeprowadzić jakieś referendum wśród swojej ludności, swojego elektoratu czy podopiecznych, to może spokojnie zwrócić się o klucz do tej platformy blockchain do nas i my go udostępniamy darmowo. I mają wiarygodne, w pełni zabezpieczone wyniki, wiedzą w jaki sposób mają postępować. Te 4 bańki to jest na tą platformę, czy na co? Nie, powiedziałem pani redaktor wyraźnie, że 1/4 tej kwoty. Ta platforma kosztuje około ponad 1 000 000 złotych, 1 200 000 z tego co pamiętam. Reszta na bardzo wiele zdarzeń, takich jak i strona internetowa, jak filmy promujące. Także, no słuchaj, z całej tej kwoty, jak widać, platforma blockchainowa kosztuje 1 200 000, a pozostałe 3 miliony jest na stronę internetową. Nie no. I filmiki promujące. No dobrze, no ale spoko. No, wiesz, 5 lat czy 7 lat po hypie na blockchain, w końcu jakby dociera, wiesz, tutaj jak Internet Explorer Przedzierają się powoli. załączają tak. Tak. No ale słuchaj, no, zrobienie głosowania to już omawialiśmy wielokrotnie w odcinkach, że to nie jest wcale taki trywialny problem, no bo zwykłe głosowanie na blockchainie, gdzie masz jawność głosów, no to jak najbardziej da się dosyć prosto zrealizować, ale jeżeli masz głosowanie powszechne, w którym chcesz mieć gwarancję tego, że głosowały osoby, które są do tego uprawnione, ale chcesz, żeby ich głosy były anonimowe jednocześnie, no to nie jest to trywialny problem i teoretycznie ta platforma ten problem rozwiązuje, więc głosujący mogą się tam zweryfikować pewnie dowodami osobistymi czy czymś tam jeszcze i zagłosować anonimowo w jakichś tam głosowaniach. Zobaczymy, jak to będzie wykorzystywane. No, trzymamy kciuki, mam nadzieję, że projekt nie zostanie jakoś tam, że nie umrze ten pomysł. Daj Panie Boże, no przecież wiesz, mieliśmy nadzieję długo, myśleliśmy o tym, żeby takie rzeczy w końcu ktoś zaimplementował i jakoś tak nie słychać na świecie, że tam wiesz, połowa świata już robi głosowania na blockchainie. No bo to jest stary problem, prawda? Przecież wygrywa wybory ten, co liczy głosy, a jak się mają głosy liczyć automatycznie, to kto wygra wybory, jak się będą głosy liczyć automatycznie? No, to nie znaczy, że nie można takiego systemu wdrożyć. A no w sumie. Jeżeli nie da się kontrolować. Dokładnie. No właśnie odnośnie kontroli, to ja mam takie wrażenie, że coś dziwnego się dzieje w Argentynie, no bo Argentyna w tym tygodniu zaaprobowała futuresy na Bitcoinie i teraz, żeby jakby zrozumieć cały obraz tego, no to po pierwsze trzeba rozumieć, że te kontrakty są notowane w peso argentyńskim. To jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że w tym tygodniu Bitcoin przebił ATH w peso argentyńskim, czyli mamy legendarnie wysoką cenę w argentyńskim peso. I teraz ciekawe dlaczego. Regulator w ogóle tak, cena peso to jest po prostu codziennie 1% w dół idzie. No i teraz, czy ja się zastanawiam, jeżeli uruchamiają futuresy i jeszcze będzie można pewnie, zdając życie, na dźwigni grać na peso, to ja sobie wyobrażam, że chyba każdy posiadacz peso w Argentynie to przecież taka maszynka do robienia pieniędzy chyba, nie? To przecież ja jakbym miał dużo peso, to bym przecież kupił właśnie futuresy na Bitcoinie. No jestem ciekaw, jak to... czy w ogóle regulatorzy, czy w ogóle mieli pojęcie, co oni zrobili w tej kwestii? Może wiesz, ten proces trwał od lat i tam po prostu się przebijali, lobbowali i w końcu zaaprobowali. W ogóle Argentyna jest teraz w przededniu wyborów i liderem w ogóle w głosach jest taki ichniejszy, powiedzmy, Korwin-Mikke, nie? Który jest, wiesz, ekonomistą z wykształcenia i jednocześnie jest bardzo memiczny,
I nienawidzi banków centralnych. Nienawidzi banków centralnych, chce w ogóle zlikwidować w ogóle walutę lokalną, myśli nawet o tym, likwidować bank centralny, w ogóle uczy naród o bitcoinie, nie? Naprawdę chce w ogóle zrewolucjonować rynek pracy, rynek nieruchomości, zderegulować, wiesz, rynek. Jeżeli on dojdzie do władzy i chociaż połowę tego, co tam wprowadzi, to nagle się okaże, że Argentyna z najbardziej socjalistycznego kraju w Ameryce Południowej stanie się najbardziej liberalnym gospodarczo, nie? No więc ciekawe zmiany mogą się wydarzyć niedługo tutaj w Argentynie. No i w Szwajcarii też dzieją się ciekawe rzeczy. Państwowy bank PostFinance też zacznie sprzedawać ludziom bitcoiny. Chociaż no, ja nie lubię tego słowa krypto. Mam nadzieję, że to tylko ograniczą się do bitcoinów i nie będą wciskać ludziom shitcoinów, jak Ethereum. Na to nie ma co liczyć. No w każdym razie, wiesz, no w tym trochę dziwne się rzeczy dzieją, bo w tym otoczeniu, takim smutnym otoczeniu regulacyjnym, które przecież ostatnio miało miejsce, że Bitcoin zły, kryptowaluty złe, tutaj wszystko uregulujemy na maksa, nie będziecie handlować, będziecie tam mieli limity wszystkie, a to nagle okazuje się, że Państwowy Bank Szwajcarii będzie sprzedawał kryptowaluty. Więc, ale bezpośrednio, w sensie faktycznie peer-to-peer, jakby, czy to będzie tylko, wiesz, on będzie trzymał i tylko tytuł do tego, co trzyma, będzie sprzedawał. No to jest papierowe bitcoiny będą sprzedawać, jak zwykle. tak. No i właśnie, i tak jak tu piszecie, nie? Lada moment ma ruszyć też w ogóle cały nowy moduł na Twitterze do handlowania akcjami i kryptowalutami. No ale biorąc pod uwagę, że to będzie współpraca zrobiona z eToro, no to też nie będziecie handlować tutaj prawdziwymi bitcoinami, tylko będziecie tylko jakimiś tam instrumentami pochodnymi, więc to będzie czysta spekulacja i no nie, no zobaczymy jak to wyjdzie w praktyce, tak, co to będzie, więc natomiast tutaj nie liczyłbym na jakoś, że to będzie coś rewolucyjnego i że jakoś w jakiś sposób wpłynie na zwiększenie płynności obrotów bitcoinami czy jakimikolwiek innymi kryptowalutami na rynku, no bo to tak naprawdę znowu handel papierowymi kryptowalutami. Także... Tylko Dodge'em będzie można handlować na Twitterze. Tylko Dodge. No właśnie, tak generalnie ominęło nas, jako że nie zrobiliśmy tydzień temu odcinka, to ominął nas temat nowego prezesa chyba, tak, na Twitterze i zmiany logo. Twitter sobie zmienił logo, Elon zmienił logo na mem Dodge'a, więc Dodge poszybował w kosmos znowu. Jakieś tak ciekawe, czy ktoś z was ma jakąś strategię i inwestuje na Dodge'u, bo to jest takie, tak wiesz, może to się opłaca, że tak czekasz, on sobie ubije dno, kupisz sobie trochę, zakumulujesz, Elon coś wrzuci, on wystrzeli, wtedy robisz dump i znowu sobie czekasz, aż sobie padnie trochę hype po tym, no bo szans na Dodge'a, że za $1 to na pewno nie ma, ale chociaż było blisko kiedy. Chociaż w sumie jak się teraz zacznie pompa na wszystkim, to wszystko może się zdarzyć tak naprawdę. No ale jeżeli mówimy tutaj, wiesz, no po co macie kupować od banków jakieś instrumenty pochodne, jak możecie przecież wykorzystać niekastodialne rozwiązania i tutaj z pomocą nam przychodzi protokół Discrete Log Contracts i tutaj chłopaki, notabene polscy deweloperzy pracujący nad rozwiązaniami z wykorzystaniem właśnie protokołu Discrete Log Contracts stworzyli taki produkt, który się nazywa Atomic Finance. No to już bardziej taka konsumencka apka, która pozwala wam w sposób niekastodialny lokować wasze bitcoiny, czy pożyczać je pod zastaw, znaczy pożyczać pod zastaw jakieś inne, nie wiem, stablecoiny i całkowicie właśnie z wykorzystaniem DLCs robić to w sposób taki, że jesteś całkowicie niezależny od strony trzeciej tak naprawdę.
Więc no, warto tutaj śledzić ten projekt. Może poczytajcie sobie na stronie atomic.finance. Także no, tutaj fajne wykorzystanie tej technologii na pewno. Fajnie, rozwijamy się. Tutaj, o co chodzi z tymi pompami ciepła w Polsce? Bo ja tego tematu nie śledzę. To jest jakiś boom teraz na pompy ciepła? No słuchaj, jak ci powoli zakazują grzać czymkolwiek, no to zostają ci tylko pompy ciepła. Chociaż też przez chwilę były przesłuchy, że niby pompy ciepła też będą zakazane, bo ze względu na tam środki chłodzące, ale okazuje się, że jednak są jednak takie koszerne pompy ciepła, które mają takie środki chłodzące, które są jednak można używać, więc nie będzie tak źle, więc pompy ciepła nie będą zakazane. Ale ja nie wiem, piece gazowe mają być zakazane. Ja nie wiem, jak to sobie ludzie wyobrażają, że nagle cała Polska zrezygnuje z piecy gazowych. To jest jakaś abstrakcja kompletna. No i tutaj też zwracać uwagę, no w czerwcu zbliża się gigantyczna konferencja Bitcoin Prague. No to ile ludzi tam w zeszłym roku było i teraz przyjedzie, to będzie po prostu jakiś spęd niesamowicie duży. Także ja nie wiem, jak to pod względem organizacyjnym, no to Praga to tutaj rządzi. I będą wspaniali goście i po prostu tysiące ludzi z całego świata. Zresztą Praga piękne miasto, więc co się dziwić. Czerwiec też idealny moment. Idealny więc moment. Może być naprawdę Praga w bardzo czerwcu. fajny event. No i też przypominam, że odżyły meetupy bitcoinowe w całej Polsce. Tam wiem, że we Wrocławiu, w Poznaniu, w Warszawie są organizowane meetupy, też bardzo fajne, można pogadać. Także już możecie wyjść z domu, idźcie Tak, gdzieś w możecie, jakieś fajne miejsce. tak, dokładnie. Chodźcie na meetupy, organizujcie meetupy w swoich miastach. Także no, ja nie wiem, niektórzy jeszcze żyją trochę w takim stanie, że jeszcze nie wychodzą z domu. covidzie Także żyją. trochę jak to się nazywa PTSD, czy tam szok Tak, szok pourazowy niektórym pozostał. szok powirusowy. No, nawet nasz tytuł przecież naszego programu jeszcze cierpi na PTSD, jak to ktoś słusznie zauważył któregoś razu, więc może czas na zmiany. W końcu śniadanie to też już nie może się nazywać ze względu na różnice czasowe. Tutaj ten rozdźwięk czasowy między, jak u nas zmiana czasu w Europie była, chociaż która miała być zlikwidowana, jeszcze tutaj w Paragwaju zmiana czasu, to już w ogóle jest W rozjazd. drugą stronę. U nas wieczór, Tak. u ciebie poranek. No. U mnie się zima zaraz zacznie, no jest jesień już, nie? U was wiosna, także to też jest takie czynnik wpływający. Jeszcze z innych nowości bitcoinowych i projekt, na który wszyscy tak czekają i nie mogą się doczekać, którego tak naprawdę nie można zobaczyć na razie w praktyce, czyli RGB, czyli tokenizacja z wykorzystaniem Lightning Network, tworzenie tokenów na różnego typu z wykorzystaniem właśnie tego protokołu RGB na Lightning Network. Są już nawet portfele, jest ładna strona powstała rgb.tech. Można sobie czy z linii poleceń, czy postawić własny węzeł, czy są tu, zobaczymy jakie są portfele dostępne. No jest MyCitadel, Bitmask, Iris. No proszę, tutaj wychodzi na to, że portfel Iris, no, nazwa w sumie troszeczkę moim zdaniem zbieżna z klientem Nostar, bo Iris jest klient Nostar, który się nazywa Iris i jak widać jest Iris Wallet, ale też widać test netowy, także no RGB na Bitcoinie to jeszcze sobie pewnie poczekamy, jest obiecanki, cacanki, projekt się strasznie długo rozwija. I nie możemy się doczekać. Pewnie po prostu chcą rozwiązać problem alignment Bitcoina z ludzkością. Teraz w ogóle wszyscy gadają o oczywiście sztucznej inteligencji, a Bitcoin trochę schodzi na drugi plan, pomimo tego, że widzisz, nawet londyńska giełda zaczęła dokonywać rozliczeń,
dokonywać rozliczeń na Ale też derywatywach na instrumentów Bitcoin. podchodnych. No oczywiście Też. też instrumenty pochodne, no ale to no, weź zmuś starego dziadka, żeby wiesz, żeby jakby to oni umieją instrumenty pochodne, oni nie umieją, wiesz, peer-to-peer, nie umieją custody, no oni nie umieją takich rzeczy, no trzeba z nimi rozmawiać w tym języku, co oni umieją, no stare dziadki, no niestety, ale takie jest życie. No i nawet wracając do tego tematu AI, to wszyscy ostatnio gorążą końcem świata. I zanim przejdziemy do tematu AI, no to dajcie znać w komentarzu, ile z was osób myśli, że już zbliża się koniec świata, że ludzkości już nie będzie, jak się tak No, nasłuchać. słuchaj, przed końcem świata to jeszcze można sobie przetestować bramkę do płatności, między innymi w bitcoinach. Ciekawy projekt skierowany bardziej do takich cyfrowych nomadów albo osób, profesjonalistów, którzy wykonują swojego usługi globalnie, czy chcą przyjmować jednocześnie płatności w bitcoinach. Taki projekt zapride.com jest darmowy, co jest ciekawe. On pozwala Wam tworzyć faktury, które można opłacać czy z kartami kredytowymi, czy bitcoinami, czy tetherem, czy tam w Liquidzie sobie można to łatwo skonfigurować, także można sobie wystawiać faktury, przesyłać te faktury. To znaczy tu mówię o zwyczajnych fakturach, takie jak masz faktury biznesowe i na tych fakturach masz normalnie możliwość zapłaty bitcoinami. I co jest właśnie To jest fajne dla w tym produkcie? freelancerów raczej, tak? Tak, takie rozwiązanie dla freelancerów, całkowicie bez KYC. Można, wiesz, sobie tutaj podpiąć obsługę płatności Lightning, standardowe on-chainowe płatności Liquidem i również też jednocześnie jak ktoś jednak nie chce ci zapłacić bitcoinami, no to może normalnie możesz sobie tam Stripe'a podpiąć i ktoś ci może zapłacić kartą. Więc no, o tyle jest to ciekawe, że to rozwiązanie na razie jest darmowe i nie kastodialne. Więc tak naprawdę to tylko spina różne kanały płatności, które można sobie do ładnego interfejsu po prostu takiej faktury dołączyć, sobie wszystkie te płatności sobie rozliczenia z klientami sobie w jednym miejscu trzymać. Także całkiem przyjemne rozwiązanie. Tak. Warto przetestować, jeżeli potrzebujecie takiego profesjonalnego rozwiązania do przyjmowania płatności. W bitcoinach oczywiście. Tak, No i co? Trezor. To poczekaj, no to jeszcze a propos, jeżeli jesteśmy w temacie Lightning Network, no to tutaj Zeus szykuje nam jakiś ciekawy produkt, natomiast na razie nikt nie wie, co to będzie. Projekt się nazywa Olympus LN, który ma teoretycznie ułatwić obsługę płatności w Lightning Network. Na razie można się tylko zapisać na listę oczekujących. Nie wiem, czy to będzie jakiś nowy wallet, czy nowe rozwiązanie lightningowe. Także no, śledzimy temat. Jak tylko będzie coś wiadomo, to na pewno poinformujemy. Także no, Zeus, dla tych, którzy używają, no to mają Zeus LN, to jest jeden z portfeli niekastodialnych, który można podpinać do własnego węzła Lightning Network. Zobaczymy, co to będzie. Może coś ciekawego. Więc też widziałem pojawia sporo takich profesjonalnych już rozwiązań klasy Enterprise do obsługi Lightning Network i dla takich poważnych klientów. Więc widać temat się rozwija. No i też właśnie ciekawy wątek był a propos LN, no bo taki szef Coinbase'a zrobił konkurs na filmik, gdzie ktoś promuje bitcoiny. No i oczywiście w konkursie wygrał Joe Nakamoto, który jeździ po całym świecie, jak zapewne wiecie, i rozdaje ludziom, tak jak my kiedyś na ulicy rozdawaliśmy bitcoiny, on to robi non-stop i w różnych krajach rozdaje ludziom, czy tam przesyła w Lightningu jakieś ich pierwsze środki i tam po $10-50 ludziom wysyła. I on wygrał ten konkurs, no i szef Coinbase mu wysłał oczywiście $100 w bitcoinach, ale na jego konto Coinbase. On chciał otrzymać te $100, no równowartość $100 w Lightningu, no i
No i wiesz, i sprawa ucichła, on się nie odzywa, no i finalnie Bitfinex mu zapłacił, konkurencyjna giełda, w końcu Bitfinex mu przesłał te $100 w Lightningu. Ale czekaj, po prostu w ramach takiego jakby przytyku, tak? Tak, Że tak, jak tak, Coinbase nie umie, to my tak. ci z Bitfinexa wyślemy, tak? Okej. Spoko No, dowcip. no i Bitfinex tutaj widzę się szykuje do ostrych rzeczy, no bo oni się przenoszą, słuchaj, do Salwadoru O, z całym ciekawe swoim dlaczego. biznesem. Już wszyscy czują tutaj pismo nosem, że chodzi głównie o to, że szykowanie się do wypuszczenia tych obligacji, jak one, wulkanicznych obligacji, Tak, tak. tak. I no, widać, wybrali sobie jako miejsce rezydencji dla swojej giełdy właśnie Salwador. Także no to tutaj zaraz po tym, jak Bukele ogłosił, że wszystkie firmy, które będą działać w branży nowych technologii, no to będą w ogóle nieopodatkowane, będą miały jakieś tam preferencyjne warunki. Chce ściągnąć do siebie innowacyjne biznesy. Co prawda no, z wdrożeniem Bitcoina w Salwadorze to poszło tak sobie. Tak No, ale to naprawdę Salwador. nikt nie mówił, że będzie łatwo. No Także tak, ale też jakby zarzut można mieć, że zostawili ten temat samemu sobie, no bo ten Shivo Wallet to tak naprawdę nie jest rozwiązanie, które oni w żaden sposób kontrolują. Kontroluje to amerykańska firma, która podlega wszelkim możliwym regulacjom i już są właśnie tego typu sytuacje, że ludzie, którzy przypadkiem dostawali bitcoiny, które w jakiś tam sposób były scoinjoinowane czy mieszane, były blokowane na ich portfelach Shiba. No i już widać właśnie te przykłady sytuacji, w których przez to, że jest to państwowy, custodialny wallet i jeszcze w dodatku zależny od amerykańskiej firmy, no to już widać, że nie ma tego etosu niecenzurowalnych płatności, czy widać, że jest to nadal forma jakiegoś państwowego cyfrowego pieniądza tak naprawdę, albo papierowego bitcoina. Więc trochę tego nie przypilnowali, zostawili ten temat samemu sobie. Nie jest jakoś mocno promowany bitcoin w Salwadorze i wiesz, no no tak, Naib był zajęty wsadzaniem gangów tak, do tak, tak. więzienia, nie? Także No priorytety. Ja są rozumiem priorytety, nie? priorytety. Ale że można mieć zarzut, że trochę ta cała sytuacja w Salwadorze trochę przypomina taki LARP, udawanie tego, że jesteśmy bitcoinowym krajem, a tak naprawdę no, Ale wiesz, z drugiej strony wszystko trwa, nie? To wszystko że tak powiem, ma termin ważności, no jakiś, no zobacz, nie wiem, czy pierwszy raz, pierwszy raz od dawna na pewno MicroStrategy jest na plusie na swoich bitcoinach. To też pewne powiedzmy milestone, nie? Że no Saylor, który był dla nas jest wizjonerem, dla wielu może być jakimś totalnym odklejeńcem, a nagle się okazuje, że już jest na plusie na swoich bitcoinach, a jako, że mają ich bardzo dużo, to ten plus robi się coraz fajniejszy, nie? Jak bitcoin idzie do góry i za chwilę może się odwrócić ta narracja, nie? Że za chwilę będą mówić, że Saylor po prostu zrobił best trade ever in history, nie? Więc wiesz, to będzie kolejne gdzieś paliwo do tego, żeby Wall Street, no, żeby im się dolarki zaczęły świecić w oczach znowu patrząc na bitcoina, nie? No a propos, tutaj może trochę stopniowo przejdę do innego tematu, bo jeżeli mówimy o paliwie, Niemcy zrezygnowały z paliwa jądrowego. Sprawne, nowoczesne elektrownie jądrowe, pozostałe 3 elektrownie właśnie wyłączają. Absurdalna, kompletna, wiesz, już ciężko to nawet oceniać. To jest jakaś po prostu ideologiczna czarna dziura. To, co się dzieje i nie wiadomo skąd będą brali prąd. Z wiatru. Od przyrody. Z natury będą brali. Będą chodzić ludzie i podłączać telewizory do drzew. Nie wiem, z Polski będą importować chyba prąd. Albo jak u nas też prądu nie ma przecież. Będą kupować od Saudów ropę, się nie przejmuj. Zmierzam do tego, że Rosyjską. Prąd ma swoje źródło.
i to źródło może być czyste, ekologiczne, a może być mniej ekologiczne. Ale żyjemy w takim świecie takiej lekkiej hipokryzji, gdzie samochody elektryczne są traktowane jako zeroemisyjne z racji tego, że są elektryczne. Natomiast no jakby wszyscy akceptują ten fakt, że miks energetyczny, który zasila samochody elektryczne jest różny. No może być różny, tak? No w zależności od kraju, od miejsca, gdzie ładujesz, no to wiesz, no jak ładujesz sobie w domu i masz fotowoltaikę, no to rzeczywiście twój samochód może być teoretycznie zeroemisyjny, bo przecież No, ładowałeś wiadomo. go ze swojej fotowoltaiki. No ale normalnie, jeżeli sobie gdzieś tam na stacji, no to wiadomo, że w dużej części, w dużym procencie prawdopodobnie jest to z elektrowni węglowej. I jakby wszyscy akceptują ten fakt, ale ponieważ samochody elektryczne są elektryczne, no to są zeroemisyjne. I na tej samej zasadzie teoretycznie powinno się traktować koparki bitcoinowe, które też są urządzeniami elektrycznymi, chociaż Bitmain ostatnio się śmiał, że zrobi pierwszą koparkę zasilaną silnikiem spalinowym. Do tego stopnia sobie zaczęli robić jaja z tego tematu. Ale no koparki są na prąd. Tutaj Riot Blockchain ze Stanów sobie przecież zrobili nawet taki satyryczny film na ten temat, pokazując, mierząc po prostu miernikiem CO2, że patrzcie, no z tych koparek nie emituje się ani miligram CO2. Że nawet w środku w kopalni jest mniej CO2 niż na zewnątrz. No i wiesz, no ta hipokryzja polega na tym, no ale przecież wiadomo, że te koparki są zasilane z elektrowni węglowych, które już zeroemisyjne nie są i tam jest CO2. No okej, no wszyscy jakby rozumieją ten fakt, że rzeczywiście, jeżeli to nie jest hydroelektrownia, która zasila te koparki, no to wiadomo, że to idzie z elektrowni węglowej, ale nie stosujcie podwójnych standardów wobec koparek bitcoinowych i samochodów elektrycznych. No, zachowajmy trochę uczciwości intelektualnej w tym temacie. No ale tak, no ktoś ci powie, no ale samochody są niezbędne. No okazuje się, że większość ludzi jednak teraz właśnie po tej stronie ekologicznej twierdzi, że samochody są jednak zbędne, że należy się poruszać, nie wiem, zbiorkomem czy czymś tam innym, czy rowerami i że samochody są jednak zbędne. No dobra, no ale zeroemisyjne samochody no są okej, tak? No, do czego zmierzam? Do tego zmierzam, że jednak jeżeli jednak uważacie, że koparki są zeroemisyjne, no to możecie sobie i jednak chcielibyście kopać w domu, no to powstał nowy produkt, który się nazywa hitbit.com. I co jest o tyle śmieszne w tym urządzeniu, że zrobili 3 w 1, czyli grzejnik, oczyszczacz powietrza i koparka. I całkiem tanie rozwiązanie, bo kosztuje tylko $250. Kopię solo czy w pulu? No możesz sobie to podłączyć tam Nie, w pulu oczywiście, tak? No i nie jest to w sumie drogie rozwiązanie. To jest 300-watowa koparka w oparciu o najnowsze chipy w technologii 5 nanometrów, więc całkiem dobra wydajność energetyczna i pod względem hash rate'u, bo tam chyba 14 terahash, czyli tyle co chyba S9 to w praktyce, ale tylko na 300 watach, wyobraź sobie, tak? No. I mało tego, że Jeszcze czyści kopie, powietrze. grzeje, to jeszcze czyści powietrze. No. Mind blown. Ciekawe. No i oczywiście z kodem KZB. Z kodem KZB macie tutaj 5% zniżki na tego Hitbita. No oczywiście ja trochę żałuję, bo też pracowaliśmy nad podobnym rozwiązaniem, troszeczkę innego typu, ale to akurat może być fajne, no bo takie mało inwazyjne, jest wszystko w jednym, Pewnie proste cichutko urządzenie, podłączasz do internetu i wio, nie? Więc może to I jeszcze być... ci czyści powietrze i grzeje zimą. A ciekawe, czy tryb ogrzewania można wyłączyć na przykład, jak jest za gorąco? Tak, można. Właśnie tak. To jest ciekawe, że ma opcję pracy w lecie, gdzie tylko działa w sumie jako oczyszczacz powietrza.
Ja cię kręcę, już was widzę, już się rzucam zaraz. Ale to słuchaj, $250 to nie jest tak źle. Zawsze to tam fajnie kopie i można powiedzieć, że jest się górnikiem. No fajnie, fajnie. To zapowiada Także się z- z Także kodem dla KZB. przypomnienia 5% zniżki macie na to urządzenie. Nie wiem. Ja zamierzam to przetestować, zobaczyć jak to działa. No z takich hardware'owych nowości to przecież mamy jeszcze nowość w Trezorze, tak? Bo o Tak, tym to wspomnieliśmy. Trezor wychodzi, może być, bo teraz część z Was wie, ale od dłuższego czasu trwa krwawa batalia hejtu między dwoma dostawcami prywatnościowych, no może nie hardware walletów, tylko w ogóle portfeli, które umożliwiają miksowanie czy zaciemnianie środków, albo raczej uprywatnienie ich. Prywatyzację. Tak. Czyli realizują usługę tak zwanego CoinJoina. Dla tych, którzy nie wiedzą, CoinJoin jest to łączenie wielu transakcji tak naprawdę w jedną transakcję, żeby uniemożliwić deterministyczne określenie źródła i docelowego miejsca, gdzie wasze środki tak naprawdę powędrowały. No i czyli tak naprawdę koordynuje się, nie wiem, 20, 50, 100 transakcji ze źródłowych adresów w jedną transakcję i tak naprawdę one potem wychodzą na 100 różnych adresów i tak naprawdę nie wiadomo czyje, gdzie środki poszły. No i od wielu już lat trwa krwawa batalia pomiędzy Samurai Walletem a Wasabi Walletem. Nawzajem się wyzywają od tego, że są w ich obozach są służby. Tak, agenci CIA. Agenci, że tutaj Wasabi mówi, że w Samuraju są agenci CIA i NSA i Bóg wie czego tam jeszcze, a ci od Samurai Walletu mówią, że Wasabi pracuje z organizacjami do śledzenia środków. Z chain analysis i tak dalej. Chain analysis i tak dalej. I nawzajem się oczerniają do granic możliwości, więc czasami te ich przytyki między sobą są naprawdę zabawne. A tutaj całe na biało, gdzie dwóch się kłóci, tam trzeci korzysta i tutaj proszę, pojawia się Trezor, który w pewnym sensie rozwiązuje problemy obu portfeli. No bo do Samurai Walleta można mieć pretensje o to, że oni są koordynatorem i że tak naprawdę oni mają informacje, jeżeli się tam nie korzysta z Ronin Dojo, specjalnego węzła, tylko za pośrednictwem tylko i wyłącznie portfela w telefonie, no to teoretycznie jest tam możliwość przecieku informacji na temat waszych transakcji. Natomiast Trezor tutaj właśnie wychodzi w maju bodajże, może puść film z prezentacją. Ja. No, za tydzień wychodzi, także to już za chwilę. Tak. Więc tutaj ten problem, nie wiem w jaki sposób oni do końca rozwiązali ten problem koordynacji czy łączenia transakcji, no bo to musiałoby wyglądać w ten sposób, że jak ty chcesz wysłać transakcję, no to możesz ją ustawić w tryb oczekujący na CoinJoina. Nie od razu ją wysyłać, opublikować ją na blockchainie, tylko wystawiać ją w trybie oczekującym, że ona w momencie, kiedy zbierze się określona liczba innych transakcji, no to, które chcą dołączyć do CoinJoina, no to wtedy dopiero jest ten CoinJoin wykonywany. Prawdopodobnie oni to w ten sposób zrobili. Zobaczymy, czy będzie można postrzelać do tego rozwiązania pod względem potencjalnych luk prywatności tego typu rozwiązania. Także no jestem bardzo ciekaw, jak oni to rozwiązali. No już nie mówiąc o tym, że portfel sprzętowy, bardzo dobra praktyka i też jestem zadziwiony, że po tylu latach bardzo dużo ludzi, którzy są związanych z kryptowalutami. Ostatnio miałem takie właśnie doświadczenie na jednej z konferencji, że nawet nie wiedzieli, co to jest portfel sprzętowy, a używają kryptowalut od kilku lat. I okazuje się, że
że Co? ta wiedza jest na bardzo, bardzo niskim poziomie. I co? I Oni mają portfel, który się nazywa Binance, tak? tak. Bardzo Ja mam popularny tak, portfel. Binance. Notabene Binance Proszę. przecież Binance to nie portfel. Binance w Polsce to jest jednak, wiesz, jeden wielki niewypał. Nie mogą rozpocząć działalności, ale to jest temat na inną rozmowę. Tak, No w każdym razie pamiętajcie, że portfel bitcoinowy to nie nazywa się Binance. Portfeli bitcoinowych jest dużo. Są portfele sprzętowe, które warto mieć, żeby się przynajmniej uniezależnić, bo najczęściej 90% problemów wynika z phishingu, z wirusów na Wingrozie, czy na Windowsie, jak to niektórzy mówią. Więc portfel sprzętowy warto mieć, który jednocześnie też służy Wam jako narzędzie też do innych celów, do zabezpieczenia Waszej skrzynki pocztowej, czy nawet przecież niedawno jeden z pierwszych banków, już zapomniałem, który, żeby nie reklamować, jeden z pierwszych banków w Polsce umożliwiał właśnie logowanie do banku takim urządzeniem jak portfel sprzętowy, który wspiera standard U2F. Więc możecie na przykład trezorem zalogować się do banku już dzisiaj. Proszę. No dobrze, co ty tam? Hash A rate tak, wiesz, oczywiście, tak, hash W rate. ramach tła pokazuje po prostu, że mamy kolejne. No to były tezy, że wzrost tego ATH. hash rate'u wynika z tego, że jakieś, wiesz, teorie spiskowe a propos tego, że kraje, No ale zobacz, kraje, nie kraje, zobacz. 31% ma Foundry pool ze Stanów ale to nie jest Zjednoczonych. państwowy pool. To nie jest No tam, ja gdzie jest- wiem, że to nie jest państwowy pool, tak samo jak Antpool nie jest chińskim poolem. Ja zdaję sobie sprawę z tego, tylko Jedno to, co wiemy trochę- na pewno, to, że BitRiver z Rosji pochwalił się tym, że mają ponad 1 gigawat mocy i O tak naprawdę, kurde. no to Ale oni mają miejsca jeszcze, oni to przecież mają tam, te elektrowni wodnej mają 3 gigawaty do zagospodarowania, także jeszcze No, mogą ale na pewno działają 3 za razy zgodą w Federacji Moskwie. Rosyjskiej. No, Tak. na pewno. No inaczej by nie mogli tego robić. Oczywiście. A też z ciekawostek górniczych dzisiaj na Nasdaq wszedł Bitdeer, czyli taki, no nie wiem, duża firma hostująca koparki, no i sprzedawająca kontrakty na kopanie, także też ciekawostka, weszli dzisiaj na Nasdaq. No, a co ty tutaj masz z tym misiem przygotowane? Jakieś wideo? Jakiś dowcip chciałeś opowiedzieć z tym związane? Czy się spoilerowałem? Na razie się powstrzymuję. Dobra. Na razie się powstrzymuję. Jeżeli chodzi jeszcze z innych śmiesznych newsów bitcoinowych, Lamasu, klasyk producentów bitomatów wypuścił nowy. Jeżeli chcecie rozpocząć biznes bitomatowy, no to możecie sobie od Lamasu kupić nowy, profesjonalny, super wypasiony, gigantyczny bitomat. Potrzebujemy 1,30. innowacji też w tym zakresie, bo te Tak. bitomaty dzisiejsze to Shitcoins Club daje radę, ale pozostałe tak, to jest jakaś tak. masakra. Ten 30 000 euro za taki bitomacik, żeby sobie postawić elegancki, ładny, można sobie postawić w przedsionku jakiegoś banku. Na przykład. Także No, widać, tak. profesjonalizuje się tutaj temat. Ale Także co to było napisane, że zbudowany pod hiperbitcoinizację? O co chodzi? Tak. No jak Że wiesz, ludzie przyjmie będą tam każdą ilość wkładali. gotówki, tak? Widzę, że humor im dopisuje. No ale fajnie, potrzebujemy innowacji w tym zakresie, bo te bitomaty dzisiejsze jednak potrzebują pozostawiają wiele do życzenia, więc jak ktoś z Was będzie miał okazję przetestować ten nowy bitomat, to nagrajcie jakąś krótką taką recenzję, żeby zobaczyć, jak to działa. Nie wiem, gdzie one się tam pierwsze pojawią, ale pewnie zaczniemy gdzieś się tam widywać. Fajnie. No ale tak, no jedno jest pewne, Shitcoins Club robi fantastyczną robotę w całej Europie. W Ameryce Południowej Tak, mają też. tyle samo zaparcia, żeby prowadzić te bitomaty. To jest tak ciężki biznes. Pozdrawiamy naprawdę. Tak trudny, ciężki biznes, a jednak się nie Niesamowite. poddają. Tak.
Niesamowite. Jakby można by książkę spokojnie napisać albo film na Netflixa Co pewnie tam się nakręcić. dzieje? Tak. Co tam się dzieje na backstage'u. Także jakby ktoś szukał pomysłu na kryptotemat, na film, no to Shitcoins Club to jest pewnie dobre źródło inspiracji. Zwłaszcza, że teraz, prawda, tych technologii AI do kręcenia różnych filmów jest tyle, że samymi promptami można by ten film nakręcić. Co pewnie wielu z was już zaczyna robić. No ale już przechodząc już do tematu słonia w składzie porcelany, czyli AI, no to przez te ostatnie 2 tygodnie, jak pewnie wielu z was wie, bo wielu pewnie z was też na bieżąco śledzi temat sztucznej inteligencji, no to wiecie, że innowacja wystrzeliła kilkukrotnie do przodu przez ostatnie 2 tygodnie, jak nie było kwarantanny, i chyba takim tematem głównym, o którym mówi cały świat, jest oczywiście tak zwane AutoGPT, czyli autonomiczne GPT, autonomiczna sztuczna inteligencja. Niektórzy nazywają to, że to jest jakiś zaczyn sztucznej, generalnej inteligencji, ale jest to generalnie skrypt, jakiś prosty program, który sprawia, że zamiast my promptować tą sztuczną inteligencję, to ona zaczyna promptować się sama. No i oczywiście mnóstwo artykułów już powstało na ten temat i to jest chyba jeden z największych przełomów, który miał miejsce w ostatnie 2 tygodnie. Co chcesz powiedzieć? Śmiało mów. No, Nie? nie, kontynuuj. No więc my zapisujemy sobie na starcie jakby w założeniach tego agenta, bo nie mówimy już teraz o modelach, tylko zaczynamy, już pojawia się pojęcie agentów AI, czyli mówimy temu agentowi, że na przykład ma przygotować wyjazd klasowy w góry, w Karkonosze i ma przygotować plan, ma przygotować rezerwację, ma wysłać maila do wszystkich rodziców, przygotować tego maila, wysłać maila, no i zmieścić się w danym budżecie. No i ten AutoGPT, jako że on jest w stanie, po pierwsze ściągamy ten program do siebie na komputer, następnie w pliku środowiskowym ustalamy wszystkie klucze, nasze klucze do OpenAI, nasze klucze ewentualnie do Azura, do Google Searcha, do różnych modeli językowych, do Pinecona, gdzie przechowywana jest długoterminowa pamięć, do Redisa, do modeli obrazowych. Także mamy tutaj mnóstwo jakby możliwości. Ten agent codziennie, tak jak tu widzicie, on zaczął dosłownie z 3 kluczami, a teraz mamy już nawet Eleven Labs, że możemy głosem z nim rozmawiać. We własnym nawet głosie, swoją drogą, Eleven Labs na tym. Tak, no ludzie teraz No odtwarzają, słuchaj, ten film Her, nie wiem czy kojarzycie, był taki film o sztucznej inteligencji, gdzie facet zastąpił sobie dziewczynę sztuczną inteligencją i rozmawiał z nią przez komputer ciągle, więc ludzie teraz właśnie na bazie tego filmu nawet tworzą oprogramowanie, które się nazywa Her i rozmawiają przy wykorzystaniu Whispera i właśnie tutaj tego narzędzia, które wspomniałeś, Eleven Labs, tak. Eleven Labs, które generuje głos tej asystentki, sobie rozmawiają, ona tam planuje, mówi, gdzie pójść na wycieczkę i tak dalej, więc bardzo fajne są demonstracje w internecie. Oczywiście nadal jest jeszcze duże opóźnienie, tam kilkunastosekundowe, zanim ona odpowie, ale no, efekt jest piorunujący, także no, na tym etapie to jest najgorsze, co może być, a i tak już działa nieźle. Tak. Nie? A to ma trochę ponad tydzień, to jest w ciągu tygodnia to stał się najpopularniejszym projektem na GitHubie z dnia na dzień. To w ogóle był hobbystyczny projekt, już tysiące pull requestów, już codziennie jest aktualizowana to repozytorium. No i ściągamy sobie to lokalnie u siebie na komputerze, możemy normalnie gadać ze swoim agentem i niesamowite rzeczy. No jeżeli pracujecie w sprzedaży, to wyobraźcie sobie, że mówicie agentowi, że ma zbudować bazę leadów, nie? Na przykład pod wasz produkt. Tłumaczycie, czym jest wasz produkt i pod wasz produkt ma znaleźć bazę klientów. No i on skrapuje internet, wyszukuje w internecie, buduje wam bazę danych, maili, imion, nazwisk, później
może napisać jakąś krótką charakterystykę tych wszystkich klientów, później automatycznie napisze spersonalizowane maile do tych ludzi, a następnie podłączy się przez API do jakiegoś SendGrida, wyśle te maile do tych wszystkich ludzi, a później będzie im wszystkim odpisywał na te maile. To Łokik już jedzie. Łokik już jedzie. I teraz to, co ja mówię, to jest case, który już dzisiaj jest możliwy, że można zastąpić cały dział sprzedaży w swojej firmie takim jednym agentem. Można dział eventowy zacząć wiesz, zastępować. Dział HR-owy można zacząć zastępować, no bo jeżeli szukasz pracownika, to przecież może szukać pracowników na LinkedInie, przecież może szukać, wiesz, niesamowite możliwości i na to wszystko jeszcze wychodzi wczorajsza nowość, bo tego jest całkiem sporo, bo to też jest ciekawe, trzeba do tego AutoGPT, no to oczywiście trzeba przez terminal gadać, ale już się pojawiają frontendy do tego, takie, że w przeglądarce normalnie możemy sobie zarządzać całą konwersacją podobną do czatu i tutaj się już pojawiają jakieś baby AGI modele, takie jak na przykład tutaj. No i też, co jest ciekawe, że bardzo dużo z tych modeli można już uruchamiać offline na swoim własnym komputerze. Oczywiście najlepiej, jak masz dobry komputer. Dobry Jak macie komputer to superkomputer oznacza albo dobrą dobry koparkę. w sensie MacBook Pro z procesorem M2 Max za jedyne 30 000 złotych, jeżeli was z 64 gigami RAMu, to wtedy możecie te wszystkie fajne modele sobie odpalać i to działa całkiem sprawnie. Więc no. I wtedy mało tego, ściągacie sobie GPT for All, czyli ten model językowy, który został, że tak powiem, trochę skradziony od OpenAI, bo wzięliśmy, pamiętacie, że z Facebooka uciekł model ten Llama, no i później ta Llama została na podstawie, promptowała GPT, no i się nauczyła od niej wszystkiego, jest tam niektórzy mówią 90% tak dobra jak GPT-4, no więc ściągacie sobie lokalnie u siebie na komputer GPT-4 for all, podłączacie pod to sobie AutoGPT, no i macie własnego agenta, personalnego agenta, totalnie prywatnego, który nie udostępnia nic nikomu do żadnej nauki i żadnych danych nie wyciąga. Czy to u was w firmie, czy to w partii politycznej, bo ja nie rozumiem, moim zdaniem Mencen, czy cokolwiek to mówi o jakiejś innowacji w Polsce, to ta partia powinna już dawno mieć takiego agenta, który napisze te 100 ustaw Mencenowi, których nigdy nie było 100, ale może by w końcu dopisał te kilka, ale wyobraźcie sobie, zatrudniacie tego agenta, wrzucacie mu wszystkie ustawy, które PiS wrzuca i ten agent wszystkie te ustawy czyta, wytłuszcza od razu wszystkie błędy, wszystkie niezgodności z konstytucją. To jest tak niesamowita broń w rękach takiej partii politycznej, która by chciała walczyć na papierki, bo przecież często się do tego sprowadza, że można by taki PiS zarąbać, wiesz, papierkami samymi, po prostu wydrukowanymi przez AI, nie? Komentujących jakieś propozycje ustawowe. No więc ci agenci AI będą wchodzić coraz to większe miejsca, coraz częstsze miejsca w naszym życiu. Bartosz tutaj zwraca uwagę, że się za dużo Terminatora naoglądaliśmy, wieszcząc koniec może świata. I tak. No ale już Nie, widać ja nie przypadki, wieszczę gdzie... świata. Sorry, ale są już przypadki, gdzie robot odkurzacz wciągnął czyjeś włosy z całą głową. Tak, Także był atak już. Był już maszyn, atak, tak. Robot odkurzacz już zaatakował człowieka, więc to się dzieje. Tutaj słuchajcie, pokazuję wam na wideo natywną apkę pod Maca, Windowsa i Linuxa. Możecie sobie ściągnąć installer, który wam instaluje webową aplikację z modelem GPT-4 for all, czyli po prostu sobie ściągacie i macie go u siebie na komputerze. I dlaczego warto to zrobić? Ponieważ za chwilę Unia Europejska zbanuje ChatGPT, a dlatego warto mieć swoje ChatGPT u siebie na komputerze. Także Stany Zjednoczone też myślą o zbanowaniu, już dziadek Biden też myśli o banowaniu ChatGPT. Oczywiście, wiesz, ta narracja, żeby powstrzymać AI na 6 miesięcy nabiera tempa. Ten dyskurs też się robi coraz bardziej zażyły. Ja osobiście uważam, że robienie takiej przerwy to jest wiesz, próba
to skończy się tym, że AI będzie, że tak powiem, spasowane z rządzącymi, z politykami i z elitami i finalnie doprowadzi do jeszcze większej dystopii niż to, że będziemy wszystko budować publicznie, otwarto, źródłowo i dostępnie dla wszystkich. Moim zdaniem taka przerwa by się tylko przyczyniła do bardziej dystopijnej przyszłości, o czym nikt nie mówi, ale dobra. Ale wieszcząc już takie bardziej apokaliptyczne scenariusze, no to samo OpenAI mówi, że tutaj mamy artykuł akurat z 4 kwietnia, czyli sprzed tam tygodnia, trochę ponad, że już 48% firm, które brało udział w badaniu, zaczęło zwalniać pracowników z powodu ChatGPT. Więc pytanie do Was, czy u Was w firmie już zaczęto zwalniać ludzi z powodu ChatGPT? Bo to moim zdaniem to jest w ogóle, jeżeli któryś z Was pracowników nie korzysta z ChatGPT, to trzeba go zwolnić, to na pewno. Ja nie wiem, ja wciąż spotykam Jesteś programistów, bezwzględny. którzy nie korzystają z tego, nie korzystają z żadnych kopilotów, nie korzystają z ChatGPT. No, nawet jeżeli ktoś nie chce korzystać z ChatGPT, to przecież programista, każdy senior powinien mieć postawionego swojego, tak? Swój model osobisty u siebie na komputerze, jeżeli się martwi o swoje dane. No to co to za problem? Ja potrafię to zrobić. To czemu nie miał tego zrobić jakiś senior deweloper w każdej firmie deweloperskiej? Ja wciąż spotykam programistów, którzy nie korzystają z GPT modeli, nie korzystają z kopilotów, to jest jakiś absurd. W ogóle ja nie potrafię tego zrozumieć, więc moim zdaniem taki deweloper należałoby zwolnić od razu. Przecież junior developer z ChatGPT wskakuje od razu na seniora. Robi 10x, jeśli chodzi o swoje zdolności. No i pytanie do Was właśnie, czy ktoś z Was już stracił pracę, bądź ktoś, kto stracił pracę z powodu sztucznej inteligencji? Nie mówię tylko tu A kto o dostał? GPT. A może właśnie kto dostał, bo to też jest ciekawe, bo przecież tak naprawdę otwiera to szereg nowych możliwości z takich kolejnych projektów, bo tego jest całe mnóstwo, naprawdę. Codziennie, jak co kliknę F5 na GitHubie, to są nowe tradujące projekty i naprawdę nie trzeba być nie wiadomo jakim programistą, żeby mieć dostęp do supermocy tak naprawdę, no bo tutaj wiesz, na Replicie wystarczy sobie skopiować Replita i masz dostęp do pewnego ChatGPT z AGI, z Baby AGI od razu zaimplementowanym, czyli właśnie samo promptującym się agentem, do którego jeszcze możemy dokładać dodatkowe informacje, bo to jest też niesamowite. To, że on na bieżąco widzisz, jak on myśli. Nie wiem, czy ty masz swoje już Baby AGI u siebie na komputerze, czy nie, ale ja się bawiłem w tym tygodniu i niesamowite jest to. On sam dochodzi do niesamowitych wniosków. Przegląda internet, przygotowuje sobie raporty, tworzy dokumenty, pisze maile, tworzy bazy danych. Ja cię kręcę, niesamowite. Mało tego, tworzy podagentów, to jest w ogóle niesamowite, on tworzy podagentów, którym zleca zadania, czyli on sam tworzy sobie listę zadań, następnie tą listę zadań rozdziela na podagentów, jakby zatrudnia sam pracowników, który może sobie tak z kosmosu, wiesz, uruchomić sobie kolejne instancje sztucznej inteligencji, którym rozdziela kolejne zadania. Oni do niego wchodzą, wracają z inputem, z raportami, z wykonanymi zadaniami. Wow, a to jest dopiero początek, to jest dopiero tydzień to na rynku, nie? Więc wow, naprawdę rozwój geometryczny i to, co jest jakby przerażające w tym, to my jako ludzie nie widzimy postępu geometrycznego, jesteśmy ślepi na to i to, co nam się wydaje, że za pół roku będzie nowy iPhone, to taki rozwój, jesteśmy do tego przyzwyczajeni, powiedzmy, to za pół roku to nie będzie rok, czy za pół roku to nie będzie tak, że rozwój będzie wykładniczy i to będzie taki w pół roku zrobimy rok do przodu. Nie, w pół roku możemy zrobić 20 lat do przodu, nie? I to najbardziej przeraża tych wszystkich wierzców apokalipsy. Ja osobiście w Paragwaju się czuję akurat zabezpieczony przed apokalipsą AI. Myślę, że dla mnie najlepsze, co by się mogło wydarzyć, to jak Unia Europejska zakaże ChatGPT i Stany Zjednoczone zakażą ChatGPT. Ja z przyjemnością będę wystawiał fakturę za prace copywriterskie czy jakieś inne tutaj z Paragwaju. Także pytanie, jak wy się zabezpieczacie przed apokalipsą AI?
To jest jeszcze No. z obszaru takiego bardziej wizualnego, bo jak widzisz, tutaj w tle próbowałeś wygenerować banknot za pomocą Midjourney, ale jednak widzisz, napisy mu jeszcze nie wychodzą. Palce już potrafi robić, ale nadal z napisami jest coraz lepiej, widzę, ale nadal jest problem. Ale w obszarze obróbki wideo też się robi ciekawie. Na przykład taki produkt jak Wonder Dynamics, który pozwala tak naprawdę kiedyś to się robiło, zakładając specjalne kostiumy, takie z czujnikami na ciało Miliony ludzkie. dolarów. Tak. I potem się mapowało ludzkie ciało, żeby potem nałożyć jakiś, wiesz, tam strój jakiegoś kosmity z Science wojen fiction, gwiezdnych. tak. A teraz robi to już sztuczna inteligencja, tylko i wyłącznie analizując istniejące wideo i potrafi nałożyć, słuchaj, wirtualny Tylko za awatar. pomocą prompta, tak? Żeby było. Tak. Czy po prostu za pomocą instrukcji pisemnej. Tak, no może tworzy zastąpić. całą O, scenę. tutaj jest widać. Ona automatycznie wykrywa mechanikę ciała albo strukturę ciała na podstawie wideo i na tej podstawie jest w stanie nałożyć docelowy awatar na to wideo. No i tak? pewnie to jest, wiesz, mieszanka różnych technologii, nie? Pewnie. Różnych modeli jakichś obrazowych, ale również dyfuzyjnych i tak dalej. Także mamy splot wielu różnych technologii AI, które, wiesz, na razie tylko krótkie klipy można generować, nie? Czyli generujesz klip za klipem, żeby jakby utrzymać wątek filmu. No ale nie zmienia to faktu, że tutaj coś, co zajmowało w Hollywood, wiesz, lata, jakiś taki Awatar 2 czy coś, no to tutaj już powiedzmy produkcję na poziomie 80% takiej jakości, no niech będzie nawet 50%, to może zwykły student zrobić w tydzień, dwa, nie? Czy 2 studentów. Także wchodzimy zupełnie nowy poziom kreatywności. Dajcie znać też w czacie, czy ktoś z was w ogóle korzysta z takich rozwiązań. Bo jeśli nie, to może czas najwyższy zacząć. Naprawdę niesamowite. A odnośnie GPT-5, bo tu Damian tak sobie żartuje, że zwolnił hydraulika, odwołał, którego miał na maj, bo mówi, że GPT-5 ogarnie. To mi się nie wydaje, że GPT-5 szybko powstanie. Moim zdaniem to nie już na podstawie GPT-4 będziemy budować kolejne. Jakby ten rozmiar tego modelu, to, że on by był większy, to nie jest jakaś większa. Słuchaj, no to innowacja. tutaj mamy przykład. Tomasz Leszczyński zwraca uwagę, że Robert Greene stracił pracę przez AI. Tak. No tak. No ja to znam kilka osób, które straciło pracę przez AI. Jakieś, wiesz, znajomy, który robił transkrypcję wideo, nie? Gone. No i pytanie tutaj, konkrety, do czego wykorzystałeś sztuczną inteligencję? Konkrety. Konkret, to ja wam dam konkret. Właśnie jestem w trakcie karmienia sztucznej inteligencji wynikami badań mojej koleżanki, która ma raka. I chcemy po prostu zasięgnąć drugiej opinii, po prostu z drugiej ręki od ChatGPT. To jest taki konkret z dzisiaj, nie? To jest. Wcześniej pisane pisma do różnych, nie wiem, kancelarii, w jakichś sprawach, pisanie regulaminów, pisanie maili, no konkrety, no najtrudniej wymyśleć, do czego to wykorzystać. Tu jest w ogóle cały klucz. Jak się nie siedzi i nie myśli, jak to wykorzystać, to później się nie wpada na takie rzeczy. No, ale już wiesz, konkretnie ja dzięki sztucznej inteligencji wypuściłem Skrybota, który pozwala robić transkrypcję do wideo i dzięki temu możemy sobie robić transkrypcję do naszych programów, więc no to jest konkretny przykład. No tak. Bez tego byłoby ciężko. Ale tutaj robisz, rozumiem, kryptoreklamę, ale ty na co dzień korzystasz z ChatGPT, także tylko ty nie chcesz się tu wyszczelić, że korzystasz. No. Nie no, na co dzień to korzystamy bardzo intensywnie, jeśli chodzi w pracy programistycznej. No to jest niezastąpione narzędzie tutaj, jeśli chodzi o sugestie co do kodu. Jest na przykład, co prawda GitHub wypuszcza niedługo Copilota X.
który będzie miał te same możliwości co GPT-4, ale już dzisiaj można wykorzystywać dodatki, które się nazywają typu Code GPT. Zaznaczasz sobie fragment kodu i on ci na przykład refaktoryzuje ten kod. Coś, co było bardzo upierdliwym, takim uciążliwym zadaniem, jak refaktoryzacja kodu, to w tej chwili można to zautomatyzować w dużym stopniu. No, ale refaktoryzacja, komentowanie kodu, Tak. przecież tego, wiesz, sprawdzanie jakichś Wytłumaczenie, ataków potencjalnych, tak, prawda? Wytłumaczenie, jak działa podatności i tak spaghetti dalej. kodu i tak dalej. Znalezienie, gdzie ten program się wyłoży, w jakich warunkach, nie? No to na pewno bardzo pomaga. W ogóle ale to jest w ogóle świetna wiadomość dla ludzkości. Mieliśmy ogromny brak podaży deweloperskiej pracy. Ogromny. Przez ostatnie lata my w świecie krypto i blockchaina wiemy to szczególnie, że taki blockchain developer to był jakiś kurza twarz Bóg, któremu nie można było na stand-up callu nic powiedzieć, bo się obrazi i nie będzie mu się chciało dzisiaj pracować. Nie? A tu się nagle okazuje, że no nie, już zaraz się okaże, że będziemy mieli nadpodaż deweloperów. Nagle, wiesz, junior developer wskakuje na seniora z dnia na dzień i będzie w stanie wykonywać 10 razy więcej pracy. No więc ceny za kod, ceny za software będą dramatycznie spadać, co sprawi, że coraz więcej, prawie wszystko będzie można, co się da, zostanie zautomatyzowane i zostanie przekute w software. Nie? No wiesz, jeszcze 2 miesiące myślałem, że zrobienie projektu, który będzie polegał na tym, że wrzucasz sobie na przykład bardzo dużą ilość dokumentów, nie wiem, prawnych, wyroków, ustaw i tak dalej i na tej podstawie generowanie odpowiedzi porad prawnych będzie czymś bardzo skomplikowanym. Teraz okazuje się, że jest bardzo prostym zadaniem do realizacji, jeśli chodzi o projekt. Więc to jest coś, co można w tej chwili bardzo w szybkim tempie wydevelopować i zrobić bardzo przydatne narzędzie, które może być swego rodzaju na przykład asystentem prawnika. Każda kancelaria powinna mieć swojego chatbota. No potrzebujesz na przykład narzędzia, które, słuchaj, nie wiem, prawnik, mecenas czy adwokat potrzebuje wygenerować jakąś odpowiedź albo jakieś pismo i zastanawia się, czy były jakieś wyroki w danej sprawie albo i tak dalej. No teraz wyszukiwanie tych informacji może być uciążliwe, trudne, trzeba, nie wiem, zastanawiać się, jakich słów kluczowych uznać, czy były jakieś interpretacje podatkowe, siam to, wam to, nie. A tutaj takie narzędzie może po prostu automatycznie, semantycznie wyszukać tego typu informacje, skonsolidować je, dać podsumowanie i jeszcze przeprowadzić analizę. I teraz wyobraź sobie, gdyby jakiś mądry rząd w takim kraju, nie wiem, takim może jak Polska, chociaż nie będę ich podejrzewał taką, wiesz, jak Cookies teraz dopiero kupuje jakąś platformę blockchainową, gdzie to jest już dawno niemodne, no to wiesz, gdyby taki jakiś kraj wziął swoje wszystkie dokumenty, wszystkie ustawy, wszystkie dokumenty, wiesz, jakieś rozporządzenia, prawo podatkowe, interpretacje, co się da, całą tą ogromną bazę tych śmieci prawnych wrzucić do AI i wyobraź sobie, że możesz wejść na stronę, nie wiem, gov.pl i zadać jakiekolwiek pytanie i ten bot będzie ci w stanie odpowiedzieć, wiesz, na twoje pytania, jak ty masz, nie wiem, odnośnie podatków, odnośnie regulacji, działalności gospodarczej, odnośnie koncesji i czegokolwiek po prostu, nie? I nagle się okazuje, że można zwolnić wszystkich urzędników, którzy zajmują się jakkolwiek, wiesz, serwisem petenta, nie? Czyli za tymi okienkami tam może być tylko po prostu taki ekran, gdzie na tablecie babcia wpisuje pytanie, nie? Albo mówi pytanie, nawet nie musi wpisywać przecież. No, za dużo AI, ile można? No właśnie. Ale myśmy zaczęli o AI mówić, zanim to było modne, także proszę nam tutaj nie wyrzucać takich rzeczy. No, w każdym razie można się jedynie cieszyć, że Bitcoin idzie do góry, idzie po swojemu, nie zważa na regulacje. Troszkę? No, Tak. 30 Dobrze, 30 kwarantanna. 200, tak. No ale moim zdaniem z tego tytułu
no to powinniście podzielić się z nami napiwkiem, bo my zmieniliśmy serwis do zbierania napiwków. Używamy teraz portfela getalbi.com i tutaj na przykład mamy sobie taką podstronę, która się nazywa Kwarantanna BTC, notabene, także każdy może sobie tutaj wrzucić napiwek, na przykład zobaczymy, czy ktoś nam wrzuci teraz 100 satoshi. O, czekamy na 3-4. napiwek. Kto pierwszy, ten lepszy. Strona getalbi.com, łamana na Tak. łamana na kwarantanna BTC. To Także też teraz- zobaczymy, czy ktoś zapłaci 100 satoshi na piwku. Czekamy. Dzięki Marcin. W wyniku takiego chatbota musieliby podwoić ci liczby. Jej, O. dziękujemy, jak fajnie, kurczę, na live. Super, naprawdę. Totalnie Więc jeżeli anonimowo, nie wiem od szukacie kogo. sobie fajnego portfela lightningowego, który działa w przeglądarce, który też działa jako dodatek, jako extension i integruje się ze stronami, czyli na przykład jak wchodzicie na jakąś stronę, gdzie trzeba się zalogować portfelem, czy korzystacie z Nostara, gdzie chcecie sobie sparować swój klucz prywatny, no to właśnie GetAlbi wam na to pozwala. No plus do Dziękujemy. tego właśnie możliwość stworzenia własnego miejsca do zbierania napiwków. Bardzo fajne rozwiązanie. Polecam. Tak, a jakby ktoś chciał nam wysłać ze swojego portfela, to kwarantanna btc@getalbi.com. Taki mamy mail, tak? Tak. Tak, tu jest nawet napisane. No, te adresy lightningowe są bardzo wygodnym rozwiązaniem, bo dzięki temu można na przykład sobie wygenerować jednorazowy QR kod, przepraszam, nie jednorazowy, raz wygenerować QR kod, w którym właśnie jest zaszyty tego typu adres i któryś właśnie taki QR kod skanowany portfelem lightningowym można za każdym razem wielokrotnie zasilać, czyli na przykład jeżeli jakiś sklep, jakaś restauracja, knajpa by chciała zbierać napiwki w bitcoinach, no to może sobie wydrukować taki Lightningu. QR kod i przyjmować napiwki lightningowe bez problemu. A czy taki, No bo o ile- swoją o drogą, ile czy jest taki QR kod, który potrafiłby obsłużyć po pierwszej i po drugiej warstwie Bitcoina? Czy to trzeba by i tak 2 wydrukować kody? Słyszałeś o takim rozwiązaniu? W sensie z taką kompatybilnością wsteczną, tak, można w ten sposób sformatować adres, z tego co wiem, więc wtedy portfel sam wybiera, czy jest w stanie zapłacić jedno, czy drugie, więc jest zunifikowany standard takiego adresu. Super. Także. Trzeba by Ale poszukać do i przyjmowania powiedzieć więcej. napiwków bardzo fajne rozwiązanie. No, pewnie, czemu nie? Każdy, kto ma knajpę, powinien mieć takie coś, bo czemu nie? Nigdy. No właśnie. Nie można kardzić Satoshi żadnymi. Kto nie chce napiwków, powiedz mi. No właśnie. No. A taki wiesz, a nóż tam 1 na 10 000 osób przyjdzie i będzie Tak. kryptoświrem i wyśle i będzie więcej Satoshi dla was. Także należy korzystać jak najbardziej. No dobra, co my tam mamy? Tam na grupie też pojawił się, na Telegramie pojawił się też podczat odnośnie AI, gdzie też się sporo dzieje na Telegramie. Na bieżąco wrzucacie jakieś nowości. Także też się cieszę. Z mojej strony to tyle. Mamy nowy, jeszcze propozycję na nowy hymn, ale Lechu, śmiało. Co chciałeś? No to tylko wspomnieć o tym projekcie Fuji USD, czyli FUSD. Nowy stablecoin, który będzie działać na sieci Liquid albo Lightning Network i będzie swego rodzaju, no nie wiem, czy to można nazwać algorytmicznym stablecoinem, ale będzie właśnie polegało na tym, że ludzie będą pożyczać bitcoiny, bo ten stablecoin będzie skolateralizowany bitcoinami. I tak naprawdę stabilność będzie utrzymywana poprzez zarządzanie tym kolateralem. Czy jest w takim razie na rynku miejsce na tego typu stablecoin? I czy będzie to alternatywa? Na pewno warto przeprowadzić taki eksperyment. Nie wchodziłbym all in na to. Mam nadzieję, że nie będzie proponować 19% rocznie stopy zwrotu, żadne takie coś. Także póki nie będzie takich stóp zwrotu, no to myślę, że trzeba patrzeć, obserwować takie eksperymenty. No dobrze, to lecimy z hymnem, bo już za dużo gadamy o sztucznej inteligencji.
A E, miałeś tego misia przygotowanego, nie Misia. pokażesz? No, nie? Chciałeś jakiś dowcip, to jest Nie, misia. no Miś, A ja w ogóle mam wszyscy jeszcze znają, kilka także ciekawych rzeczy. Jeszcze mamy na przykład tutaj robota, który jest Hey sterowany robot, drive przez... around in a square. Ktoś podłączył robota do GPT-4 Wow, a square? i Never robot done zaczął that before. gadać. What cutting edge geometry discoveries you've made? Jeszcze mu stawił chyba sarkazm na 10, także wow, po kwadracie. Nigdy nie jeździłem po kwadracie. Now take the base No i 2 wyobraźcie mod of sobie- 128 and do that many push-ups. chyba ma... I dotarliśmy do czasów, gdzie można rozmawiać z robotem. All right, Mr. I robot Method, rozumie how nasze are you? polecenia. Przekłada Chyba to na cię- kod. Jak się nazywa ta choroba, jak ci się ręce trzęsą? Parkinson. To jest robot Parkinson. No ale wiesz, za Ale chwilę robi to pompki. będzie... Okay, Robi robot, pompki, now przysiady. perform a song Wiesz, and za dance chwilę to routine. będzie... O, patrz, piosenkę zaśpiewa. Założę się, że na najbliższym Tesla Bot Day, czy tam jak to się nazywało, będzie Optimus, będzie miał zaraz GPT, jakiś model wprogramowany. Za chwilę zobaczymy, nie wiem, Roomba z GPT, za chwilę zobaczymy, no GPT będzie się pojawiać wszędzie. Ja czekam, aż ci agenci Baby AGI będą płacić bitcoinami, także ja tylko czekam na Właśnie, to. tak, bawiłem się. Słuchaj, będą próbowałem- odzywać się do ludzi, bo ten Baby AGI podłączy się do Telegrama czy do jakichś innych komunikatorów, albo Nostara się podłączy i będzie mówić, słuchajcie, zapłacę 100 satoshi, jak mi coś tam zrobicie, co potrzebuję, nie? No i będzie sam zlecał ludziom, jak mu się spodobają wyniki, to wtedy wyślę tam ileś satoshi i w ten sposób będzie wykorzystywał ludzi do zasilania się wiedzą albo danymi. No ja podłączyłem Baby AGI do Arbitrum, do tego sidechaina Ethereum, ale ja nie mam niestety przy ZAPI, nie mam dostępu do GPT-4 i po prostu Ja za ci dam dużo klucz. błędów generował, żeby dało się pobawić. Muszę ich pingnąć, żeby mi to wysłali. Także zapraszamy. Nowa twórczość artystyczna naszej kochanej pary bitcoinowej. Move over, Bitcoin. It's gold's time to shine. Environmentally harmful to mine, difficult to store, and even harder to divide. Rich, decadent gold is the best money governments can confiscate and banks can manipulate. Thick, toxic streaks of mercury and silky cyanide pollute and caress ecosystems in developing countries. But gold is worth the massive human and ecological toll because you can touch it. And if you can touch it, it has value. Science. That's why Bitcoin has no intrinsic value. Bitcoin only offers a secure, global, trustless monetary infrastructure to anyone, anywhere with an internet connection. But owning gold makes you special. So let's go back to the gold standard And the typewriter. and the horse-drawn carriage. Because who wants the future of money when you can own a piece of the past? Gold, because you're old. Gold because you're old. Zarobiste. Dobra. I wróćmy do maszyny do pisania. No słuchajcie, bo my już kończymy. Może macie jakieś pytania na koniec? Bo Tak. sztuczna inteligencja was nudzi. No rozumiem, że to jest nudny temat. No, Więc jednak może może zrobić macie pompki za jeszcze- ciebie. Jak ten robot w Interstellarze. No tak, to był piękny był ten robot. Poziom humoru trzeba by obniżyć troszkę, ale to by było to. Drgawki poszczepienne. Co z misiem? Puścisz tego misia, czy nie? Bo tu wszyscy się jarają, że będzie filmik z misia. Po ile Po ile kilowat? kilo? Tak, 5,3 centa. No to tanio. Całkiem. No nie jest to tak tanie jak w jakimś Kazachstanie, nie? Ale słuchaj, dolar ostatnio osłabł, więc może być, wychodzi taniej. Ale Skoro- inny problem jest tu w Paragwaju, bo żeby w ogóle dostać koncesję na 1 MW, to za 1 MW musisz zapłacić $80,000. Także jakbyś chciał większą kopalnię, to już tam w setki tysięcy dolarów idzie sama koncesja. A co dopiero
buduj sobie jeszcze przyłącze, cały osprzęt, halek i tak dalej, i tak dalej. Widzę tutaj wszyscy chcą misia. No dawaj. No dobra, no to tutaj, because you're old. Tak. Because you're old. Powiedz mi, po co jest ten miś? Właśnie, po co? Otóż to, nikt nie wie po co, więc nie musisz się obawiać, że ktoś zapyta. Wiesz, co robi ten miś? On odpowiada żywotnym potrzebom całego społeczeństwa. To jest miś na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym misiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy to nasze, przez nas wykonane i to nie jest nasze ostatnie słowo. I nikt nie ma prawa się przyczepić, bo to jest miś społeczny, w oparciu o 6 instytucji, który sobie zgnije do jesieni na świeżym powietrzu. I co się wtedy zrobi? Protokół zniszczenia. Nic się nie zmieniło. Because you're old. Tak, dobra, trzymajcie się, pa. Na razie, cześć, pa. To